Gęsi na ziemiach polskich hodowano od setek lat. Międzynarodową renomę zdobyły w XIX wieku, kiedy to na warszawskiej giełdzie towarowej sprzedawano ponad 3,5 miliona żywych gęsi, które następnie wędrowały gęsiego głównie do Prus. Jeszcze przed II wojną światową regularnie w polskich restauracjach serwowano gęsinę. Obecnie, mimo że jesteśmy jej największym producentem w Europie, jej spożycie jest niewielkie, jednak konsumpcja stopniowo wzrasta. Gęsinowym hitem, produktem eksportowym, ale również coraz częściej poszukiwanym w kraju, jest wybitnie smaczna gęś owsiana. Rasa ta powstała dzięki pracy naukowców z Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej pod Inowrocławiem. Pylunie, pylunie, chodźcie tu do mnie. Do Instytutu Zootechniki, do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej gęś została sprowadzona z Danii jako gęś białowłoska. Prace hodowlane zaczęliśmy zaraz po jej sprowadzeniu. Następnie rozdzielono całą populację na dwa rody, na ród mięsny i ród mięśny. Połączenie tych dwóch rodów doskonale sprawdza się jako gęś owsiana. Aby osiągnąć sukces hodowlany, ważne jest zapewnienie pisklętom odpowiedniego dobrostanu. Wychowalnia, do której trafiają jednodniowe pisklęta, powinna być czysta i sucha. Temperatura w pierwszych dniach życia gąsiąt powinna być utrzymywana na poziomie 27–31 stopni pod źródłem ciepła, a w samym budynku w granicach 23–26 stopni. Wilgotność 65–75%. Niezbędne też jest wyposażenie budynku w odpowiedni system wentylacyjny. Przygotowane jest pomieszczenie na przyjście z gąsiąt. Czyli proszę zauważyć, ściółka, korytka do paszy, nie wolno głodzić gąsiąt. To jest absolutnie błąd podstawowy. Pierwsze łyki wody każde piskle musi otrzymać od nas. Jakość wody jest szalenie ważna. Nie trzeba tej wody przygotowywać. Jest to woda z kranu, pitna, ona ma takie wskaźniki jak dla nas. Poidełka, które tutaj są ustawione, jedno poidełko może wystarczyć na około 30 jednodniowych gąsiąt. Potem oczywiście trzeba zwiększyć ilość tych poideł. Następnym elementem to jest pasza. W pierwszym momencie to może być kruszonka, może być mała granula, ale to jest pasza, która nie składa się tylko i wyłącznie z pasz roślinnych. Od 3–4 dnia już podajemy zielonkę. Zielonkę właśnie do tych kojcy, na oddzielnych korytkach. To jest szalenie ważne, dlatego że to i zajmuje gąsięta, jeśli chodzi o ich takie zachowania behawioralne, ale przede wszystkim dostarcza tych naturalnych wskaźników i już usposabia przewód pokarmowy do dobrego trawienia pasz w przyszłości. W pierwszym tygodniu życia gąsiąt obsada powinna wynosić około 10–12 gąsiąt na 1 m² powierzchni podłogi, ale oczywiście one bardzo szybko rosną, w związku z tym rozrzedzamy potem, że tak powiem, i ta obsada już w 5–6 tygodniu to są 4 gąsięta na 1 m², a końcowo, kiedy już są rzeczywiście takie gęsi opierzone, 6–7-tygodniowe, to tylko 2–3 sztuki na m². Przy sprzyjających warunkach pogodowych już w pierwszym tygodniu życia gąsięta powinny korzystać z wybiegów. Gęsi to zwierzęta trawożerne. Dostęp do naturalnych łąk i pastwisk jest konieczny do zapewnienia im prawidłowego żywienia niezbędnego dla wzrostu, rozwoju oraz zaspokajania potrzeb behawioralnych. Bez zielonki nie ma tuczu i utrzymania gęsi. Gęś owsiana to jest ptasi przeżuwacz. Ona potrafi w ciągu własnego życia, czyli powyżej tych 100 dni, zjeść około 60 kg zielonki w różnym okresie wegetacyjnym roślin. Pierwszą taką zielonką najlepszą to jest majowe żyto. To są pastwiska złożone z różnego rodzaju traw. Ta bioróżnorodność runi daje możliwość różnej dojrzałości. Gęś zawsze sobie to wybierze. Jest możliwość właśnie zastosowania tych dodatków ziół, które ona lubi, czyli kminek. Można ostropestu, bo wiadomo chroni wątrobę nie tylko gęsią, ale również naszą. No i różnego rodzaju kubkówki, wiechliny, kostrzewy, koniczyny, biała koniczyna czerwona. Pierwszy pokos można skosić i przywieźć gęsią do budynku, a potem oczywiście one powinny korzystać z tego odrostu następnego aż do późnej jesieni czy zimy. Dobrym zielonką są okopowe, marchew, resztki z ogrodów, liście buraczane, kapusta.
Gęsi bardzo lubią owies, owies szczególnie cały, z którym radzą sobie doskonale. Z owsa wyciąga, mówiąc kolokwialnie, wszystkie najlepsze składniki i używa się go głównie u gęsi, które kończą na przykład 14 tydzień. Zawsze na koniec chowu, kiedy mamy plan uboju, to cofając się 3 tygodnie lub 4 przed ubojem, dajemy sam owies, cały owies do woli, czyli tyle, ile gęś chce, to zje. Efektem naturalnego utrzymania i tuczu gęsi owsianych są doskonałe walory odżywcze ich mięsa, skład tłuszczu oraz wysokiej jakości puch i pierze. Mięso jest o tyle zdrowe, że ma doskonałe białko. Tego białka jest dosyć dużo. Jest doskonale trawione przez dzieci, przez rekonwalescentów. Tłuszcz to jest po prostu fenomen, jeśli chodzi o skład, o jego właściwości. To o tłuszczu można mówić tutaj całe historie, natomiast nie wolno lekceważyć go w diecie naszej, ponieważ on dostarcza doskonałych kwasów tłuszczowych, takich, które są zawarte w oliwie z oliwek. Tłuszcz jest na wszystko, na przeziębienie, na odmrożenia. Jeśli chodzi o podroby, na uwagę zasługuje ta naturalna wątróbka gęsia, która ma niesamowity skład, jeśli chodzi o witaminę K2. Ona przewyższa inne źródła prawie 700-krotnie swoją zawartością. A witamina K2 w organizmie to głównie taki indykator wapnia, czyli nasze kości, nasze stawy, nasze naczynia krwionośne. Gęsina jest absolutnie produktem markowym. Zresztą sama gęś jest opatrzona znakiem chronionym, gęś biała kołucka, słownograficznym, zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. I myślę, że głównym takim atutem tej gęsi, poza mięsem i wspaniałym tłuszczem, jest pierze i puch. Sprężystość puchu od gęsi białej kołuckiej jest najwyższa z badanych na świecie. Ta sprężystość powoduje, że produkt jest bardzo poszukiwany jako wypełniacz do kołder, do kurteczek alpinistycznych, do różnej odzieży, konfekcji. Najwyższa jakość tego puchu jest postrzegana głównie przez Japończyków i Włochów. Pani dyrektor Halina Bielińska jest czołową propagatorką hodowli i chowu gęsi w Polsce, jak również wiodącą postacią stojącą za kampanią Gęsina na Świętego Marcina. Rocznie między 7 a 8,5 miliona wstawia się gąsiąt do tuczu. Z tego oczywiście jest eksport, głównie do Niemiec. Rynek wewnętrzny to już nie jest to, co było 8 lat temu, 17 gram na jednego mieszkańca. Jest około 200-250 i to jest ogromny wzrost dzięki właśnie tym wszystkim naszym działaniom promocyjnym jako Instytutu Zootechniki. Upowszechniamy nasze wyniki badań, staramy się pisać instrukcje wdrożeniowe, broszury, artykuły, które trafiają do odbiorców naszych gąsiąt i nie tylko. Współpraca również polega na tym, że organizujemy corocznie przynajmniej 2 spotkania z naszymi odbiorcami gąsiąt. Oczywiście przyjmujemy każdego, kto się do nas zgłosi na takie szkolenie, gdzie są tematy związane z reprodukcją, z tuczem, z odchowem, ze zdrowiem. Kończy się to zawsze biesiadą przy gęsi. Promocją ekologicznego chowu gęsi przyzagrodowych zajmuje się pan Andrzej Klonecki, prezes Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi. W tym roku przyznano fundacji wyróżnienie w konkursie Sposób na sukces, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie za promocję gęsiny jako produktu lokalnego, nawiązującego do dziedzictwa kulinarnego Kujaw. W gospodarstwie pana Andrzeja gęsi były odkąd pamięta. Z racji tradycji rodzinnych, racji bagażu doświadczeń i wydawało mi się, że nic innego nie potrafię, jak tylko również chować gęsi, tak jak moja rodzina. Też zacząłem już ponad 30 lat parać się właśnie tymi gęsiami. Z racji warunków nie mogę mieć więcej jak 350 sztuk, bo jest około 3 hektary na te gęsi, na ich potrzeby, żeby one się czuły tutaj wręcz dopieszczone i na paszach wyłącznie fermowych. Ta ilość jest odpowiednia, żeby zachować ten dobrostan. Chów fermowy również tutaj mam na jajka, również jest i wylęgarnia pod kątem właśnie tego chowu przyzagrodowego.
organizujemy różne szkolenia, wyjazdy do takich prężnych kół gospodyń. Tam promujemy, pokazujemy, jak chować te gęsi przyzagrodowe, ale zapraszamy przede wszystkim na te szkolenia małe gospodarstwa, 3, 5, 7 hektarowe, gdzie matematyka zrobiła swoje, gdzie można sobie polepszyć warunki ekonomiczne i jakość życia w tych małych gospodarstwach, co jest naszą misją fundacji. Współpraca z Instytutem Zootechniki już trwa ponad 30 lat. Te najnowsze metody mam wdrażane. Przekształca się to na szybsze przyrosty i mniejsze spożycia pasz czy innych dodatków. My wszyscy gęsiarze bardzo się cieszymy, że promocja gęsi właśnie w naszym województwie ruszyła z marszu i efekt jest taki, że nasze województwo jest w tej chwili utożsamiane właśnie z gęsią. Gęś jest, można śmiało powiedzieć, ikoną naszego województwa. Hit eksportowy polskiego rolnictwa, polska gęś owsiana, to kolejny dowód na to, że współpraca nauki z praktyką się opłaca. Chów gęsi może przynieść dodatkowy dochód zarówno dużym, wielkopowierzchniowym gospodarstwom, jak i małym przydomowym zagrodom. Warto jeszcze dołożyć starań, żeby bardziej zainteresować gęsiną polskich konsumentów, bo przecież polska gęś owsiana to swoista arystokracja wśród drobiu. Nasi zachodni sąsiedzi zachwycają się jej smakiem, walorami zdrowotnymi, dlatego też najwyższy czas i nam przekonać się do tego mięsa.